No. Generalnie może powiemy, co się zmieniło od ostatniego razu, bo to w sumie najwięcej się zmieniło. To tak, jest sprężarka Precisiona 7675 Sportsman, jest do tego wyspawany 3,5-calowy aluminiowy dolot cały, jest wielki cooler, założona przepustnica z LSA, jest cała nowa głowica, są wałki. Swoją drogą, pamiętasz jakie wymiary coolera? Wiesz co, setka jest, tak, setka i rdzenie jest 300. 60... Tylko, że in-out masz, jaki masz? 3,5 jest in-out. Wałki są GSC, sprężyny są GSC. Wałki jest stage drugi 276. Sprężynki mamy też do tego setu jakby dostosowane. Generalnie cały zestaw według producenta kręci się gdzieś powiedzmy 9,5–10 tysięcy można go zakręcić. 9,5 tysiąca? Tak. Wow. Lecimy dalej. Wtryski są Fuel Ejector Clinic 1600 cm, jeden wtrysk. 3 pompy paliwa. I chyba tyle. No nic, już się nie mogę doczekać, żebyśmy mogli to już zacząć. A czym to jest sterowane? To jest Master, nie? EcoMaster, tak? Stoi tak. No i mamy tutaj skrzynię DCT, też możemy wspomnieć. Tak, O. jest DCT. No to Działający. działający. Tak. A Bardzo to dobrze jest działający. jakimś sterownikiem tym akcesoryjnym pokierowany? Ten? To jest Tak, na HTG. HTG, tak. Z HTG, o proszę. Czyli przy okazji zobaczymy jak działa skrzynia. No tak. Fajnie, bo dużo mitów. Może obalimy kilka mitów. No właśnie, chciałem to powiedzieć, że ostatnio się tylko źle słyszało o tym sterowniku. Zobaczmy jak to działa u Ciebie. Kamilu, Tak? to ja tu słyszałem, że to ma możliwość kręcenia się bardzo, bardzo wysoko. No dlatego, Jakie są plany? znaczy wiesz co, zaczniemy od takiego niskiego 7, jakieś 7,5. To na ZA i tak już jest dosyć wysoko. I szczerze, bardzo mi jest ciężko odnieść, bo ten spec, który wymyślił tutaj Leo, jest taki dosyć hardkorowy, więc nie Jedyny mam w swoim rodzaju. temat, jak to będzie funkcjonować, ale liczę, że będzie dobrze. A czy jest zielone światło od właściciela na Jest i to takie bardzo maksowanie? Kamilu, Tak? jakaś kolejna przerwa w No nagraniach. tak, widzisz, coś nam dzisiaj kurwa nie idzie to strojenie, no. Tak to wygląda. Niestety. Co tym razem Tak? nie gra? Wiesz co, no mamy strasznie duże wtryski zamontowane tutaj u Leo, 1800 i w takiej dolnej partii, zobacz, powiedzmy jesteśmy, zaczynamy od delikatnego nadciśnienia, o tutaj w tej partii. Motyw polega na tym, że te wtryski są uchylone tylko, otwarte, nie uchylone, przepraszam, bo to słowo, na jakieś tam 4–5%. No i w tym momencie dzieje się coś takiego, że powiedzmy FR jest w miarę okej, ale one leją po prostu, jakby każdy pracuje indywidualnie, nie pracują równo, tak? I efekt jest taki, że motor szarpie i dziwnie pracuje, więc jakby tutaj zobaczymy, albo będziemy teraz zmieniać na teraz zmienimy świecę, jeżeli to nie pomoże i zmniejszymy przerwę, no to zmieniamy paliwo tak naprawdę, no bo na tych wtryskach na benzynie na 1800 w tej partii no bardzo ciężko jest to ogarnąć. A zmieniamy paliwo, to co to oznacza? Wiesz co, no tutaj jakby plan był taki, że mamy wlać 85 i zrobić na tym max powera, a seta miała służyć do jazdy daily, tak? Czyli, no ale to chyba podzielimy na jakieś 2 etapy, bo nie wiem czy się to uda dzisiaj wszystko zrobić. Okej, rozumiem. Czyli w sumie zasadniczo problem dotyczy samej benzyny, tak? Znaczy jej sposobów wtryskiwania w dolnej partii w momencie, kiedy mamy bardzo mały czas otwarcia wtrysku, tak? No bo no, na metanolu te czasy są dłuższe. Wiesz co, tam na wstępie 20–30% będzie od razu otwarty wtryskiwacz, no bo musimy podać więcej tego paliwa, więc tego efektu absolutnie nie będzie, tak? Okej. A ostatnim razem jak było strojone auto, to wtryski były mniejsze? Mniejsze dużo, 980, więc Aha, okej, no to, to dużo. mega poprawnie, no tutaj w tym Teraz są momencie 1600, 1800 nawet. 1800? Tak, i to jeszcze na ciśnieniu 3 barów, a 3,6 jest... nawet, wiesz? A jest 3,6, tak? Nawet do 2000 może wydajność takiego wtryskiwacza dojść. O kurde, no dobra. Coś duże jak na benzynę. Czyli czekamy na nowe świece. Tak. Jak tam? Słyszałem, że już nie przerywa. No chyba gadaliśmy temat. Co było powodem? Tajemnica?
koni. Dobra, burza mózgów trwa, wszyscy tu się zastanawiają, co jest powodem. Ja wiem, co się zepsuło. Co, właściciel jest powodem? Adam, co wymyśliłeś? Spalić to i do rzeki zepchnąć. No mów, co żeś tam wymyślił i ustalił. Ja nie mogę, bo on będzie zły, jak powiem. No mów. Że kupił chujowe wtryski. Wtryski? Nie chujowe, tylko nie do tego sterownika. Czyli chodzi o jakieś parametry, na jakich Generalnie pracują? chodzi o oporność, wiesz, bo EcoMaster jest tak zbudowany, że obsługuje wtryski wysokoomowe. Aha. Tutaj zostały użyte wtryski niskoomowe i To działało? właśnie zdziwiony jestem, że to w ogóle działało, bo powinny być, jeżeli nawet używamy niskoomowych do EcoMastera, to używamy rezystorów odpowiednich do tego. Aha. Ale jest to takie rozwiązanie, wiesz, to jest taki półśrodek. Najlepiej jest kupić po prostu wtryski wysokoomowe, wtedy mamy problem z głową i wiemy, że to działa idealnie po prostu, tak? Okej, czyli tu ktoś po prostu popełnił błąd przy doborze tych wtrysków. Dokładnie tak. Czyli jest nadal nadzieja. Tak, czekamy jadą do nas wtryski właśnie z warsztatu i mam nadzieję, że dzisiaj zdążymy, ale zobacz, No, teraz mimo tego, że już jest ciemno, to walczymy dalej. Marian, co tu działacie? Nie pytaj. Bawią się z listwą paliwową. Wymieniałem wtryski? Tak, no małe popraweczki. Coś jeszcze poza wtryskami trzeba wymienić? Nie, nic. Właściciela auta. Najlepiej. No właściciela auta. Jakaś niska samoocena tutaj A panuje. widzisz, no, już się kurwa Zdołowaliście kolegę. męczymy się, Człowiek kurwa, chce od rana. dobrze. To jest stary wtrysk? Stary za miliony monet. to jest Lukas. Widzisz, jak są znaleczone, grawerowane? Winowajca. No winowajca to go trzyma. Proszę cię, działaj. Działaj. Dobra, weź wyłącz, włącz jeszcze raz. Nic się nie dzieje. Chodź, bo tu poruszenie, udało się w końcu zrobić jakiś wynik, co? No, ósemkę z przodu, a co prawda... No, To jest... na dzisiaj koniec strojenia, bo nie mamy już paliwa. Co No właśnie, czy to wszystko bangla, czy coś jest do Nie, poprawy? do poprawy są wtryskiwacze, bo tak jak mieliśmy usterkę wcześniej, pytałeś o wtryski te chyba 1800, które lały i totalnie były śmietnikiem. No. To teraz założyliśmy opcjonalnie 980 Boscha, która nam zrobiła 8 pak, ale już tutaj w tym miejscu już tak naprawdę nie mamy beny, to już mamy 85, 87 DC otwarcia, czyli to już jest absolutnie koniec, więc nie możemy tego wyżej zakręcić, żeby nie I uszkodzić mówimy silnika. tu cały czas tylko i wyłącznie na razie o benzynie. Tylko o paliwie. Tutaj jest- też oczywiście będzie poprawione sprężyna w Westgate, ponieważ mamy 1,2 bara, a ładujemy 1,6 na wejściu, 1,5 nam opada. Czyli nie trzyma. Więc tutaj nie trzyma, więc generalnie musi być po całości włożona lepsza sprężyna, co spowoduje tutaj, może nie aż tak, ale troszeczkę lepsze wejście w tym miejscu i utrzymany niut tak w miarę do końca. No dobra, czyli to można ująć, że to jest podobnie jak sytuacja, pierwszy stage. jak sytuacja u Mariana, tak? Tak. Czyli ciąg To pierwszy dalszy, projekt. ciąg dalszy nastąpi. Oczywiście. Dobra, trzymamy się Nic za nie słowo. wybuchło, wszystko działa, więc... Jest trochę uśmiechu na twojej twarzy.
koniec dnia ciężkiego. Jesteśmy w okolicach Wrocławia na warsztacie u Adama. Na garażu. Tak, na garażu. Co będziemy dzisiaj robić? Bo kilka poprawek musisz wprowadzić, co nie? Tak, generalnie zabrakło nam paliwa, jak wiadomo, więc postawiliśmy tym razem na wtryski Boscha 2200. Był pomysł, żeby spróbować ożywić tamte i dołożyć do nich rezystorki, takie ale nie będziemy kombinować, nie ma na to zbytnio czasu, więc wrzucamy te Bosche. Robimy wstępną mapkę, żeby Kamil nie miał za dużo klikania. Zrobiłem sobie na szybko takie przejścióweczki, bo tu jest EV14 wtyczka, na tych Boschach oryginalnie jest EV1 w instalacji u mnie. Więc kładziemy to na przejścióweczkach, żeby nie ciąć wiązki. No i co, ładujemy maka dwudrożnego, żeby nie walczyć ze skaczącym doładowaniem i z falującą sprężyną. Co to jest mak? Wiesz co, to jest taki zaworek sterujący doładowaniem. To jest w sumie taka nowinka trochę u nas, bo z reguły stosuje się takie zawory, znaczy z reguły, no praktycznie zawsze takie się stosuje zawory, które zasada działania jest bardzo prosta. Podajesz sobie po prostu ciśnienie na dopychu i tak naprawdę tym zaworkiem przeciwdziałasz ciśnieniu, które działa pod membraną na sprężynie. Natomiast ten zaworek jest o tyle lepszy, że on dając ciśnienie na dopychu zabiera spod membrany. Więc tak naprawdę no, nie walczymy jakby ze swoim doładowaniem, które już mamy gdzieś tam w kolektorze, prawda? O, fajne. Sprytne rozwiązanie. Bardzo sprytne. No jest to u nas gdzieś tam troszkę nowinka. To skąd to dostałeś? Wiesz co, to mi dał mój szanowny przyjaciel Michał Balcerzak, który był ostatnio też z nami na hamowni, z Marianem razem. Z jego auta to jest zdemontowane, bo u nas się niestety tego nie da kupić. No to celowo i tak to wiesz, wróci do niego. Czekamy, no jak przyjdzie twoje. Nie? Dokładnie. Okej, czyli co? Działamy. Tak jest. EcoMaster ogarnia takiego maka? Tak, bo jego zasada działania i to wszystko jest dokładnie takie samo jak tamtego. Tylko że po prostu różnica polega na tym, że tamten mak część powietrza, którego nie potrzebuje, wyrzuca sobie takim zaworem, filterkiem. Natomiast ten sobie po prostu zmienia wyjścia nad membranę, pod membranę, prawda? Wiesz co, muszę sobie do zaworka dolutować wtyczkę, bo na końcu maka mam męską. Tu sobie w instalacji zrobimy żeńską, żeby można było go zawsze gdzieś tam rozpiąć czy coś, nie? Żeby nie było to powiedzmy na stałe. Wiesz co, tak, tylko muszę sobie wypiąć te podciśnienia, które i tak musimy przerzucić sobie już do maka. Ja mam dorobione wężyki, więc tam zaraz sobie przerzucimy je. Tylko, że mi to troszkę przeszkadzają po prostu, żeby sobie zrobić troszkę więcej miejsca. Maka już widzę. Maczek już siedzi. Umiejscowiłeś. Założona, przelutowana, tak. To teraz te wtryski, co będziesz zakładał, to są wysoko czy niskoomowe? Na czym to stanie? Wysoko omowe. No są takie, jakie powinny być. Czyli nie? tak jak być powinno. Tak. Nic, jakichś tam rezystorów nie trzeba zakładać. Nie. Wiesz co, to tak naprawdę no, moje niedopatrzenie trochę, bo jak człowiek chce za dobrze, to często właśnie tak się kończy. Ja zamawiając te wtryski, no to wziąłem wtryski z górnej półki, bo to Fuel Injector Clinic. Wiesz, wtryski przyszły w ładnym drewnianym pudełeczku, skalibrowane. Każdy wtrysk ma swój numer nadany przez człowieka, który to kalibrował. Mówię sobie, wiesz, no super temat, nie? Wiesz, kupujesz takie naprawdę dobre wtryski, więc to będzie działać. No i w życiu bym nie przypuszczał, nie popatrzyłem po prostu na broszurkę, że to jest po prostu low impedance, czyli niskoopornościowy wtryskiwacz, bo to są wtryski do supry. A to można byłoby obejść, tak? Powiedziałeś tymi jakimiś... Tak, można by było założyć te oporniczki, tylko tak naprawdę, wiesz, no walczymy tutaj już, no powiedzmy nie o 500 koni, tylko troszkę więcej, więc no głupio by było pojechać znowu Kamilowi dupę zawracać. Żeby się okazało nagle, że wiesz, na przykład w wysokich partiach obrotów znowu coś jest nie tak, bo ten wtrysk na przykład nie podaje tak jak trzeba, bo coś się znowu dziwnego z nim dzieje, tak jak wcześniej. Nie? Coś poślizgowe, które nie rozpuszcza gumy, a przynajmniej się o-ringi nie pozawijają. Nie? Te są 2200, a te co założył Ci Kamil? Jaka umiał? 980. Zabrakło tego paliwa już tak naprawdę przy 1,5 bara. Odcince ustawionej na 7400. Mieliśmy już DC wtrysku tak duże, że wtryskiwacz zaczął już po prostu falować. On już się otwierał na maksa, ile tylko mógł i wiesz, no za autem było czarno, bo już nie rozpylał tego paliwa tak jak powinno. Macie jeszcze plany wystroić auto na innym paliwie, tak? Tak, na E85. E85 to jest mieszanka benzyny i etanolu. Etanolu, dokładnie. My to akurat jesteśmy zwolennikami paliwa firmy Warter, bo no po prostu mieszanka tego paliwa, czyli etanolu z tym dodatkiem paliwowym, no jest powtarzalna, tak? I zawsze wiesz, kupujesz beczuszkę sobie tam 55 litrów i wiesz, że w tej beczce jest dokładnie to samo, co w tej poprzedniej, którą kupiłeś. Szkoda tylko, że aktualnie zabrakło chłopakom z Wartera E85R.
To jest takie paliwo jeszcze lepsze niż taki zwykły E85, bo jest wzbogacone jakimiś jeszcze lepszymi dodatkami, no i wychodzi na nich jeszcze lepsze tam powiedzmy wyniki wychodzą. No gdzie ale to, niestety gdzie nie to w mają, ogóle nie? kupować? To się kupuje przez internet normalnie, żeby było zabawniej, to śmialiśmy się, bo zamówiliśmy sobie paliwo do Wrocławia, a ono jest spod Warszawy i wjeździliśmy po prostu, kurier wiózł je z Warszawy do Wrocławia, a my z Wrocławia z powrotem do Warszawy. Ale normalnie przez internet. No dobra, to trzeba jeszcze chyba dodać, że no taką cechą jazdy na etanolu jest to, że wymaga bardziej wydajnego układu paliwowego i braku elementów gumowych, bo jak wiemy, no, alkohol rozpuszcza gumę. Jeśli węże nie są przystosowane do alkoholu, no to jest problem, bo po pewnym czasie po prostu on rozpuści te węże. Nie? A to prawda, że nie wolno zostawiać paliwa z alkoholem, bo się jakiś osad wytwarza w baku? A wiesz co, tego to nie wiem. Może tak być, ale jakby ja tu nie jestem żadną osobą taką, wiesz, mającą aż tak potężną wiedzę na ten temat, bo to jakby wiesz, będzie moje pierwsze spotkanie z alkoholem, także... No i te wtryski rozumiem, że ogarną również ten E85. Tak Kamil mówił. Nie chciałem ciąć instalacji, bo tak naprawdę wiesz, no, jeśli się na tych wtryskach temat zamknie, no to spoko, to ja i tak mam nową wiązkę, muszę zrobić w tym aucie, więc po prostu zostanie, a jeśli okaże się, że coś jeszcze będziemy zmieniać albo kupimy kolejne super drogie wtryski ze Stanów, które tym razem będą działać, no to nie chciałem po prostu od razu rżnąć wszystkiego do góry nogami. Zrobiłem sobie takie przejścióweczki na szybko, nie? Wiesz co? Dorobiłem sobie wężyki, bo muszę się teraz dopiąć tu do zaworka, prawda? Wcześniej były te węże wpięte w listwę podciśnieniową, nadciśnieniową. No bo to było główne sterowanie do zaworów, czyli nadciśnienie, które podnosiło nam grzybka, żeby uchylić Westgate'a. W tym momencie nie korzystamy już z listwy, tylko będziemy korzystać tylko z tego zaworka, więc obydwa Westgate'y spod membrany musimy dopiąć sobie do Maca. Dlatego wyrzucamy te węże, które były zrobione wcześniej i wrzucimy w ich miejsce krótsze prosto pod zaworek. Ty kolego będziesz szedł sobie tutaj. Jeśli sobie ruszymy wałeczek wydechowy do takich ustawień, które gdzieś tam wydaje nam się, że będą najlepsze z naszych gdzieś tam obserwacji. No bo są to wałki niestandardowe, to GSC, więc taka firma mało znana u nas w kraju. No zazwyczaj jakie wałki są? Wiesz co, no do JZ-ów najczęściej u nas się stosuje Briana Krauera, no bo jest, że tak powiem, bardzo dobry stosunek jakości do ceny. GSC-ki są drogimi wałkami u nas tak naprawdę, no, w żadnym sklepie nie do kupienia, z tego co obserwuję. Czyli co, Stany? Tylko Stany, tak. I tam są bardzo lubiane przez nich, doceniane bardzo i naprawdę fajne wyniki na nich wychodzą. Mam nadzieję, że tutaj też wyjdzie. Nie? Chyba coś regulowaliście wcześniej z Kamilem, tak? Tak, wiesz co, no bo mówię, to jest jakby świeży temat, coś nowego, więc sprawdzaliśmy sobie jakieś takie ustawienia na zasadzie podobieństwa do tych wałków Brianów, tych 276 Stage'a trzeciego, ale no jak widać... Nie sprawdziło się? Nie sprawdziło się, znaczy nie sprawdziło się, sprawdziło się, ale ten wałek jest tak skonstruowany, że on nie potrzebuje aż takich jakby dużych zmian, więc będzie to, że tak powiem, tylko kosmetyka. Nie? Znowu ujawnimy tajną wiedzę, jak ustawiać wałki. Tak jest. Tylko że wałki są tak drogie, że mało kto je ma. W Polsce chyba nie ma JZ na tych wałkach. No i ile kosztują takie wałki z ciekawości? Ale pytasz, ile ja za nie płacę, czy ile kosztuje? Nie, normalnie. Ile tam, wiesz, taka przeciętna cena? Wiesz co, w Stanach około $1100 chyba za dwa wałki. Normalnie w sklepie, więc dolicz cło, wysyłka, VAT. No to jakaś suma jeszcze, plus jeszcze ktoś musi na tym zarobić u nas, więc no sumka robi się niemała, nie? Czyli dycha pęka. No może być blisko. Kelford na przykład ma też bardzo dobre wałki, tylko że kosztują 2 razy tyle chyba co Briany. I też nic za bardzo na tym nie jest. A Briany ile kosztują? Jaka to jest różnica? Wiesz co, w Polsce Brian Krauer chyba kosztuje około 3600 zł za dwa wałki. I tak naprawdę jest dostępny w każdych tych internetowych sklepach, firmach bardziej znanych. Natomiast Kelford chyba już kosztuje 6, coś koło tego, ale nie wiem dokładnie, może mogę się mylić.
musimy skalibrować teraz wtryski sobie w EMU. Pozmieniać sobie tam czasy i tak dalej. I co? Będziemy palić. Zobaczyć, czy to w odpala. ogóle będzie chciało to działać. To one muszą być już tutaj wcześniej zdefiniowane, tak? Tak, bo tu masz bardzo dużą zależność otwarcia takiego wtryskiwacza. Kurde, Na nie górę widzę. jest jakieś 2200. Ale to jest Atomizer z 3, a my potrzebujemy Boscha. No wiesz co, ja sobie zaraz znajdę numer, bo on może być po prostu inaczej opisany tutaj przez EcoMastera. Tak, to są to. No i widzisz, są opisane w EcoMasterze jako 2000 cm, a nie 2200. To z internetu jakąś informację znalazłeś? Nie, numer sobie poszukałem tylko wtryskiwacza jaki jest i po numerze już doszedłem, co jest 5. Dobra, to byśmy mieli, Całkiem przyjemnie to chodzi jak na takie wielkie loty, naprawdę. Czyli co? Można powiedzieć, że jesteś przygotowany na sobotę? Myślę, że tak. Kamilu, Tak? gruba ryba teraz. No. Kolejny dzień denerwuję. zmagań też. Troszkę się denerwuję. Adam się przygotował, byłem u niego, nagrywaliśmy razem. Pokazał ci wtryski w machoniowym pudełeczku. Tak, i obiecał, że w machoniowym odda te twoje. No właśnie słyszałem, bo nie chciał mi ich dać w warsztacie dzisiaj. Czeka na to, żeby to nagrać. Przechodzimy do rzeczy. No idziemy do drugiego auta teraz. Kamil, opowiadaj, jaki jest rozkład jazdy, bo jest jakiś konkretny plan. No tutaj Adam poczynił trochę zmian, wrzucił nowe wtryski, już takie docelowe, które chyba nie będą przysparzały nam jakichś większych problemów. No chcemy teraz się przejechać na podobnych nastawach, znaczy musimy zrobić mapę od nowa paliwową, no bo są inne wtryski. Nie zmieniamy boostu, totalnie chcemy pojechać na tym samym co było, zobaczyć. A jakie jest doładowanie? Półtorak tam. Półtora było chyba, nie? Musimy go i tak chyba przeklikać, bo tam jest zaworek zmieniony, więc delikatnie nie trzeba ruszyć. Ale zostaje Wiesz na co? docelowym 1,5 bar. No i z paliwem to tak może nie będziemy aż tak maxów robić, ale takie nie wiem, 8 z dużym plusem chcielibyśmy zrobić na Benia i po prostu przejść później na Wartera i zobaczymy, już wtedy robić docelowo moc. A jeszcze wytłumacz, czym się różni Warter od benzyny zwykłej? Znaczy tutaj mamy Shella 100, a Warter masz, jest tam kilka rodzajów tych paliw, no najczęściej używamy E85R, no to masz po prostu... Czyli ta mieszanka tak. benzyny I alkoholu. etanolu. Raport sytuacyjny? A tam znowu coś namieszał. Tak. To co robiliśmy to jednak nie to. Nie no, kwestia tylko tego zaworka, musi go chyba przepiąć, a zaraz ogarniemy temat. Było 50% szans. No. Jak tam? No dobrze. Zadowolony? No bardzo, kurde. Kurde, dobre moce wychodzą. Dobrze, to na benzynie na razie, także
No właśnie, Oby to tylko przeniosło, bo jak przejdziemy na alkohol, to powiem Ci szczerze, nie wiem, to chyba bieg wyżej, a to już wtedy 300 w plusie będziemy tu jechać. Aha. Są już problemy z tym, że się delikatnie uślizguje. Zauważyłem to teraz, no, przy tych 2 pomiarach, więc teraz spuszczą chłopaki troszeczkę powietrza, dociągniemy jeszcze budę, bo się poluzowały pasy. No i zobaczymy tak, żebyśmy mieli, wiesz, z 5 ranów takich powtarzalnych po prostu, to wtedy będzie można Okej, powiedzieć, czy że jeszcze wszystko okej. kontynuujesz benzynę? Tak, tak. A jakie doładowanie jest teraz? Już Ci mówię. No. Wiesz co, na wejściu taki lekko spikowane, bo jeszcze walczymy trochę z tym makiem. No, Jest 1,8, a potem jest 1,7 i tak delikatnie upada na 1,6. okej. Wyszło 950 koni. Tak. Ja. Ale zróbmy jeszcze 2 pomiary, że na razie... Dobra, okej. Ale coś czuję, że dzisiaj 4 cyfry się Chciałbym pojawią. strasznie, kurde. Naprawdę. No. Ile ustawiasz? 1,3 zrobimy, bo widzę, że się opony pompują. Wcześniej było 1,5, już tam z tamtej było 1,6, więc robimy takie 1,30. Gaz wrzucę neutra. Może być w drugą stronę, wiesz, że muszę go przytrzymać i dopiero Tak, żeby wjechać neutra. 2-3 razy Tak, strzelił za i dopiero wtedy neutrala tak, mógł bo wiedzieć, nie? wtedy może te straty kupią. No to jest okej. Bo on się właśnie dziwnie trzęsie, wiesz, przy tej odcina, nie? Wpada ta rolka A wpada jakby... sprawdźcie się napięcie, znaczy pasy i ten, dobra? Jest sprawdzone wszystko, no przed chwilą dopinałem, także No jest to dawaj, okej, lecimy nie? jeszcze raz, zobaczymy. Jest 1000! Polecimy teraz na 8000 odcinkę. Mamy na 8 koła teraz. A jaka była teraz odcinka? 7800. 7? 7800, tak. 7800, czyli tak subtelnie podnosicie. Jakie jest doładowanie? Wejście 1,8, potem 1,65 do końca. Idę do ciebie na zwiady. Siema. Jak tam? Śliznął się teraz? Jaram się drugi 1000 mój, ja pierdolę, ale się cieszę, zajebiście. Dopiero drugi? No. Co ty gadasz? No tak, no. No to nie lada wydarzenie, ciężko zrobić takie. Idę troszkę ochłonąć, bo powiem Ci, że cały chodzę, naprawdę. Ale zajebiście. to jeszcze coś kombinujecie z benzyną? Znaczy wiesz co, w ogóle już nie ma beny, zobacz, już tutaj jest bieda. To chyba idealnie, co? No, także akurat skończyliśmy jak należy, więc... Nie chciałeś tego powiedzieć, zanim to zrobiłeś, że na benzynie będzie 1000. No nie, no, Wolałeś troszkę nie dowierzałem, powiem Ci szczerze, ale no graty, które tutaj... Ale nie, chciałeś być skromny, czy serio w to nie wierzyłeś? To znaczy, wiesz co, ja wolę zawsze powiedzieć, że wyjdzie gorzej, a potem się mile zaskoczyć, wiesz, także niech No tak właśnie, będzie. słychać jaka radość. Co będziemy teraz robić? No robimy takie 2 jeszcze pomiary, żeby sprawdzić na banie, czy wszystko nam się zgadza, czy wszystko jest ok. No i kurde, aż się boję wlać tego alkoholu, powiem Ci szczerze, tego Wartera, bo to takie cyfry pokazało, że masakra, naprawdę. Zobaczymy, czy sprzęgła to udźwigną, no bo jakby to jest teraz w tym momencie największe No właśnie, bo największe to... pytanie, no bo seryjne M-ki takie porobione, no to gdzieś tam te 1000 N przenoszą. Aha. Ale no wiesz, tam nie ma takich wielkich sprężarek. Trzeba przypomnieć, że ten sterownik HTG jest też, tak? Także I działa elegancko. Tak. Nie, no tutaj jak widziałeś, nie ma żadnych zastrzeżeń. Nie ma. Wszystko jest kwestia po prostu podłączenia i wystrojenia skrzyni. Aha. No dobra. Klucz do sukcesu. A coś jeszcze, nie wiem, podnosisz odcinkę, doładowanie? Tak, o 100 podniosłem, teraz będzie 800. 800, okej. Chyba
chyba i tak, powiem Ci szczerze, jeden z najwyżej przeze mnie kręconych JZ-ów, także czuję się dzisiaj bardzo... No risk, no fun. Lecimy. Dociążyłem tylną oś. No właśnie. Nie ma uślizgu teraz. Mogłem nie wsiadać. Wszystko się spierdoli. Kurwa, przepraszam. I co ty teraz robisz? Dobra, ja wysiadam. Tak wychodzi. Idę tylko. Czyli siadanie do bagażnika coś jednak daje. Kurde, no jak to powiedzieć, może zacznijmy od początku. Robiliśmy kilka pomiarów takich, wiesz, na niższym buście, no wychodziło takie 900 w plusie. Mieliśmy kilka przejazdów takich, które zobaczyłeś, które też kręciłeś na 1000 w plusie, no i to już były przejazdy, które nam się ślizgały po prostu, tak? Okay, bo widać, to że się nie górą, liczy? nagle, tak, bo nie wiadomo skąd nagle, wiesz, JZ zaczyna generować górą jakiegoś chorego newta, nie? Więc jakby odpuściliśmy sobie ten temat. Ty jeszcze wsiadłeś, teraz dociążyłeś nam furę, więc mamy takie 3-4 przejazdy takie, które nam, wiesz, jakby obrazują pracę tego silnika na benzynie. Czyli dociążyłem tylną oś. Tak, Okazało się, tak. że mamy powtarzalne przejazdy? No mamy takie 904 i teraz mamy 947 konia, to są dwa takie rany, które moim zdaniem jakby są w 100% wiarygodne i wszystko z tym jest ok. No i od tego zaczynamy teraz przygodę z alkoholem po prostu, tak? Bo myślę, że dalej tej benzyny nie ma co męczyć tak naprawdę. Dokładnie. Okay. Biorąc pod uwagę, że Adam i tak powiedział, że to jest tylko Ulica taki... tylko, Ulica, do 900 koni, jeżdżenia, tak. Super, fajnie. Czyli to jest ten najlepszy aktualnie wykres, który uznajesz No i tu za mam jeszcze taki, mogę ci wiarygodny. pokazać. Mamy taki pierwszy na mniejszym buście i na mniejszym ref limiterze. O, tak w ogóle ciekawie ta turbina robi, zobacz. Jest tyle samo koni, co tyle samo newta praktycznie, tak? To sprawdzaliśmy, wiesz, wielokrotnie to tak wychodzi tutaj w tym. Jednak jeszcze na benzynie? Tak, jeszcze raz. Jakie zmiany? Wiesz co, górą chcemy troszeczkę jeszcze doładowanie podnieść, zobaczyć co to wniesie. Czy zareaguje? Tak. No! Prawie! Jest po paliwo, kurwa no. Musisz dolać benzyn. Chłopaków? Zrobimy tego kloca, kurwa. Jarasz się? Kurwa, Ty, a ten poprzedni tysiak, który zrobiłeś, był na jakim paliwie? cały czas na secie to jest. Nie, poprzedni tysiak Nie, na warterze. na warterze. Tak. Czyli to jest twój pierwszy kilokoń na benzynie. Tak. Bez żadnych dotrysków, bez żadnych Grubo. fejków, bez niczego. No Adam się uparł, żeby był 1000 z przodu na benie. 1000 koni na To benzynie. muszę zrobić. Trochę bardziej podlany, więc dodałem więcej Tak, ale jak on się kurwa kręci do końca. Zobacz, kurwa, nie? Ale jaja! Ja pierdolę. Ja rozumiem, że tak zostawiamy, prawda?
Czekaj, to jest jakaś różnica w softie, tak? Jest odcinka wyżej. No tak. Na jakiej ten poziom jest? Teraz mamy 800. 800. Nie, Nie więcej. 200 albo 300. ja już mówiłem. 8300. 8300, okej. Pierdolę, no. Dobra, wróćmy tam jeszcze 005 górą i teraz. Kamil, gratulacje! Aha. Jona, Adam, piątka. Kurwa, nie wiem jak, ale piątka. Czas na pizzę. Adaś, ale masz prosty sprzęt. Wiesz co, to jest koniec na razie benzyny i nie będziemy już tego męczyć na benie. Więc teraz zmieniamy na męskie paliwo i... No nie wiem co Ale to jakie doładowanie? Tylko nie wiem czego od się oczekuje, to ma być kurwa 1100 koni? Co to ma być? Zobaczymy jak wiesz, generalnie wszystko. Nie no, zobaczymy jak na tym, Tak, na dokładnie. alkoholu. Aha. Ale jakie masz doładowanie na benzynie? 280... Czekaj. 1,8 bara i potem mamy 1,7 do końca. Okej. Do ilu się kręci? 8400 chyba, tak? No, jakoś tak. 8400. Czas na przerwę. To czekajcie, jeszcze chłopaki z okazji tej tutaj właśnie, żeby A właśnie. Kamilowi zwrócić jego najcudowniejsze wtryski na świecie, proszę bardzo. Nie jest mahoniowe, Ale to te, które uratowały nam. te, które nam uratowały dupę, nie jest mahoniowe pudełko, To są ale spoko. jest sosnowe. Okej. Też dobre. Spoko, dzięki. Co tam teraz? Pompujemy. Zmiana paliwa. A co ze starym? Co ze starym paliwem, które z Spuszczają baku? wszystko. No i mamy tam nową partię, tylko że teraz Wartera. No i to chwilę sobie musi popracować, żeby się resztki wypaliły i lecimy z A tematem. jak to jest w przyszłości, jak jeździsz, nie wiem, po ulicy, masz jakąś resztkę, powiedzmy, lepszego paliwa, musisz Wiesz co, zalać setę strzela, tak? W ten sposób. Zakładasz sobie flex fuela, czyli czujnik, który mierzy Okej. ilość alkoholu w paliwie i to... I on będzie w stanie sobie już policzyć Tak. jakąś tam Czy możesz proporcję. sobie też później jakieś mapy podkorekcyjne do tego porobić po prostu, tak? Także żeby się blendowały na... Ale to kwestia tylko, wiesz, później wyjeżdżenia z laptopem tego na ulicy, tak naprawdę. Czy sam się wysra? Tak, sam się opróżni. Tak sobie na szybko przygotowaliśmy, żeby się tu nie babrać, więc... Sprytne. Teraz trzeba tak, żabkę, odpierdolimy to i tymi zegarkami to się odkręci. Kamilu, coś zauważyłeś ciekawego? Tak, wiesz co, no, odpaliliśmy sobie flex fuela i tutaj zobacz ciekawostka, Shell, nasz seta z Shella ma 5% alkusa w sobie, nie? O, to jest dopuszczalne? Nie wiem, taki chyba mają skład. Aha. To nie szkodzi w żaden sposób takim zwykłym samochodom? Wręcz to jest to wskazane, tak? Okej. Mniejsze spalanie stokowe i wiesz, i więcej mocy możesz zrobić dzięki temu. Ale tak jak mówię, tutaj powinniśmy mieć w tym momencie w okolicach 60-70% alkoholu, więc zaraz jak wlejemy nowe paliwo, powinny się tutaj pokazać nowe cyfry, więc jak tutaj się to ustabilizuje, to będziemy mogli być pomiar dalej. Szwagier trzeba tu bliżej przesunąć. Ło! Kurde, coś nie, jakbyśmy się tego napili, to byśmy oślepli. Adam, ale ty kupiłeś R-kę, czy... Nie ma R, w marcu dopiero. Ona jest wzbogacona, ten dodany. Tak, trzymaj tam z przodu węgla.
Teraz tak, żeby mieć mocne mięśnie przedramienia, robisz i proszę. Widać wprawe. Tam Fuel Flex już wyczuł paliwo? Zobacz. Tak już złapałeś, teraz już ma 40. Poczekaj, odpalimy pompę. No faktycznie rośnie. Ile ma być? Zaraz zobaczymy, bo to jest, wiesz co, na 85 muszę zmierzyć. 60 powinien mieć z tego, co mi się wydaje, zaraz zobaczymy. Ile jest alkoholu Do w paliwa. stosunku do benzyny, tak? Tak, no widzisz, tak jak mówiłem, 60. RK ma 70, 72, 73. Taka różnica jest. Jak to teraz będzie wyglądało? Wiesz co, no przede wszystkim dużo więcej możemy pozwolić sobie na zabawę z zapłonem, z boostem, no i zapominamy o stukach praktycznie tak naprawdę, nie? Więc oczywiście cały czas to jest na, wiesz, monitorujemy pracę silnika, no ale tak naprawdę już z większym luzem, bo to paliwo jest naprawdę mega stabilne i fajnie się tym stroi, naprawdę. No i do tego były potrzebne te wtryski, tak? Tak, tak. Które są dużej wydajności, no bo taka jest charakterystyka tego paliwa, że Dokładnie trzeba tak. więcej lać. No tutaj na wstępie, wiesz, takie 30% to jest na dzień dobry plus do tej mapy, którą mamy w tym momencie, także od nowa zaczynamy zabawę z paliwem. No już chyba, ile będziemy ładować boostu? To może Adam, bo on tutaj dzisiaj, wiesz, jest... Wiesz co, no zaczniemy od tego, na czym skończyliśmy i sukcesywnie w górę. Na ilu skończymy? Na tylu skończymy. teraz mamy Ale myślę, że się 1,75. do dwójki zbliżymy na pewno. Ile? No 2 bary byśmy chcieli położyć to. Ale ile teraz jest? 1,75 na wejściu, takie 1,8 czasami i 1,6 bara do końca utrzymane. Aha, okej. Ale z czego to wynika, że jest mniej na końcu? To ty tak zadałeś? To nie, to turbiny kulkowe czasami tak generują, że po prostu, wiesz, nie jesteś w stanie zapanować nad takim totalnie precyzyjnym wejściem. On zawsze tak gdzieś na sekundę przepikuje i potem po prostu, wiesz, już trzyma Troszkę docelowo. odpadnie. Także, ale to nie jest, wiesz, jakaś tam fala Donaju, tylko generalnie, no po prostu tak to działa, nie? Taka jest charakterystyka. No dobra. Nie dwójka? Tak? Jest to sprawdzamy tylko wejście, ale zobacz jaka jest różnica, o ile się przesunęło, wiesz, moment, wiesz, jak wchodził, wiesz, boost, to generalnie to widać, że blisko dużo wystaje. Ta przerywana linia to na benzynie, tak? Tak. Boost jakby z samej zmiany paliwa zrobił nam się większy, no bo mamy większą ilość spalin, jakby większe ciśnienie gazu, więc no nieznacznie, ale jest takie 1,85, 1,87, no nie? Na wejściu oczywiście. No i tutaj tu już możemy po 2, 3, 4 oczka nawet zapłonu na samym wejściu po całości dać, bo no, na tym paliwie nic się nie dzieje po prostu, tak? Ale dzieje się tam. Okej. No to już widać, aha, jest wyłączony wykres, Wyłączyliśmy teraz. że turbo lepiej wstaje. Tak. Zaraz porównamy o ile, nie? Dokładnie. No i zakręciłeś nawet 7000 nie było, już prawie 1000 No koło prawie, wyszło. tak. Także chcemy to jeszcze raz sprawdzić. To podnosisz odcinkę? Tak, na 7,5 teraz. 7,5, a teraz było 7, tak? Tak. Wow! 1100 prawie! Nie myśl jakiś rekord. Jeść po Jacka. Po skrzynkę, ja zostaję do jutra, wciągam żonę. Kurwa, zobacz. O kurwa. Grubo. Pierdolak ten wykres w ogóle. Dobra, robimy na chwilę przerwę. Patrz jaka jest... Benzyna versus to, nie? Nie, no co ty? No, to jest po całości dojebane, zobacz tak naprawdę, nie? No tu już jest to 100, tak? No. Jak nie ma drugiej jedynki, to się nie liczy. Ja jedziemy po skrzynkę wody i zostajemy w Warszawie, kurwa. Co tu się kurwa dzieje?
szczególnie w górnej partii. Teraz wszystko jest ładnie, także sprawdzamy, czy jest to wiarygodny pomiar i od tego zaczynamy jeszcze raz dalej stroić. Poczekaj. No dobra, to co? Podnosimy boost teraz, tak? Jakie ustawiłeś obroty? 8,5. 8,5. To tak dużo chyba jeszcze nie było, co? Nie. Generalnie chcemy podnieść doładowanie, ale mamy problem już w tym momencie z utrzymaniem stabilnie boostu. Więc no, chyba w dzisiejszych warunkach nie wiem, czy nam się uda wymienić sprężynę w Westgate, więc na razie spróbujemy, raczej nie. Spróbujemy pojechać na tym, co jest. Wyjąć czy dołożyć? Nie no, ale to już, to byś musiał, bo ty masz na ile sprężyna? 1,2. 2. No to musielibyśmy dołożyć. Nie zapniemy. Dobrze będzie teraz. Kamil, to mimo tego, że jest za miękka sprężyna, to dołożyłeś do ładowania u góry, tak? Tak, spróbujemy, może to nam załatwi sprawę w tym momencie. Bo falowało w środkowym zakresie. Środkowo tak, bo dołu już nie możemy lepszego zrobić, bo po prostu przebija nam target, nie? Ostatni pomysł, podnosimy tylko trochę boostu, ale wiesz co, wpadliśmy na taki pomysł, na tak zwane, w cudzysłowie mówię, wąskie gardło w interkulerze, bo mieliśmy w wielu autach na niższych partiach mocowych, wiesz, problemy z napełnianiem się motoru, nawet przy wałkach i przy dobrych turbosprężarkach czasami bywało tak, że nie chciał nam góry robić, w sensie opadał na moment, nie? I tutaj generalnie dowiedziałem się, że na wyjściu z kulera jest po prostu mniejsza średnica niż 100 mm, ponieważ przy takich mocach powinno być do przepustnicy, moim zdaniem, w mojej opinii, na wszystkich autach, które robiliśmy, ładowaliśmy setę po prostu, tak? Czyli wtedy... Adama czeka zwiększenie średnicy. Wiesz, że taka kosmetyczna modyfikacja, ale jak widać, no to chyba będzie to po prostu, bo tutaj jakby, czyli tak, sprężyny w Westgate i jakby dolot do Boże, sorry, przepraszam, zamotałem, do kolektora ssącego, tyle, nie? Udało się. Wymęczyłem, przepraszam. Jedziemy z koksem. Czyli to dokładasz do ładowania jeszcze, tak? Tak. Co dokładasz jeszcze? No pewnie. Jak właściciel chce, Też się podnieść, nie? tylko wiesz, jakbyś miał więcej możliwości jakby wtłoczenia większej ilości powietrza, to jakby to by się działo szybciej po prostu. to zrobię, Nie, naprawdę, poważnie. Nie ma to jak się jarać. Ekstra, kurwa, zajebiście. Kamil, dał jakieś podsumowanie, no bo No tutaj masz narzucone 2 wykresy na siebie. rekordy padły. No, mamy benzynę i mamy alkohol nałożony, znaczy Wartera i Shella 100, tak? Aha. Do ładowania 1,9 mieliśmy na końcu. tylko że na benzynie mieliśmy 1,8 na wejściu Tak. i 1,65, nie 1,7 do końca, a teraz mamy 1,9 1,8 prawie. na wejściu, 1,9 jest prawie na... I górą 2 bary zrobiliśmy teraz i to tak już niewiele zrobiło, więc po poprawieniu tego dolotu będziemy mogli go wyżej kręcić i więcej boostować, tak? I wtedy zrobimy 2,2, 2,3 na wejściu i 2 bary do końca. A co z tą sprężyną? Też trzeba zmienić? Tak, tak.
Bo teraz Okej. jakiekolwiek modyfikacja zapłonu, przepraszam, boostu powoduje, wiesz, to, że musimy to robić malutkimi kroczkami, jak tylko przegniemy, to od razu jest, wiesz, falowanie boostu, nie? Więc jakby sprężyna jest za mała. No, tu masz 1-2 bara w tym momencie. 1-2 bary są sprężyny, tak. Będziesz to robił teraz? Teraz nie ma sensu, no bo te sprężyny włożyć, teraz już są 3, trzeba dołożyć jeszcze 4. Mam sprężyny w domu, bo dostałem cały zestaw do 2 barów generalnie sprężyn, tylko że żeby je ścisnąć, no to niestety już tylko prasa, nie? Ręcznie No i tu chyba nie masz dojścia do drugiego Westa tutaj. Nie, tu jest dojście fajne, tak, tylko że trzeba go wyciągnąć, no bo już na aucie nie będziemy w stanie tego ścisnąć, nie? Nawet gdybyśmy się do 4 robili. Tak. No ja tak pytam pod kątem, czy w sezonie masz zamiar to zrobić, czy Nie, to no jest... przecież my się widzimy za 1,5 miesiąca po nie za tydzień? Jeszcze raz. Tam za czapusią, A, bo to z głowicą chcesz zrobić akcję. Przyjdzie głowica. No właśnie, bo tak pytam, bo wiem, że to jeszcze głowicę było chcesz fajnie, robić. żeby to jeszcze pociągnąć, ale to... Przyjdzie głowica, uważasz? wałki, sprężyny, talerzyki, śrubki, wszystko już jest, kółka. Czyli pakiet będzie cały. Będzie drugi pakiet, tak zobaczymy sobie, porównamy jak się ma VVTi i głowica do głowicy bez VVTi'a. No i poprawimy wszystkie takie, wiesz, niedociągnięcia. Tak, ciężko to nazwać niedociągnięciami, bo po prostu jakieś takie rzeczy, które nas w tym momencie troszkę przyblokowały, tak. Fajnie. Więc zwiększymy dolot, zmienimy te sprężyny. Ale zobacz jak to wyszło, naprawdę, jest mega. Tak. Zajebiście. To twój rekord, tak? Tak. Obiecałem mu to. Fajnie było uczestniczyć w twoim życiowym rekordzie. Spoko, mocniej zrobiłem Naszym. niż w swoim aucie. No, Tak, dobra. swoją drogą, twój też, no tak. No dobra, to co, zbijamy piątkę, żegnamy się z widzami. Siemano. Na razie, dzięki Adam i do zobaczenia we Wrocławiu. Do zobaczenia. Dzień dobry, Siemaneczko. znajdujemy się z powrotem u Ciebie, no i nie odpuszczam, męczę Cię strasznie o to, żeby się przejechać. Damy Powiedziałeś, że da radę. Damy radę. Mimo, No to- że pogoda nie zachęca, bo jest Jeździłeś już coś? średnio. Tak, bo się przejechałem umyć auto, bo po trasie było zasypane całe solą. Jak z trakcją? Nie ma. Po prostu nie ma. Ale też jakby wiesz co, nie jeździłem tak, żeby coś w ogóle próbować, no bo nie dość, że jest ślisko, no to Ja nie ukrywam, że nawet nie chodzi mi o to, żeby poczuć 1000 koni, bo byłoby to raczej niemożliwe, ale jestem strasznie ciekawy tego, jak chodzi twoja skrzynia. no moim zdaniem bardzo dobrze, także zaraz sam sprawdzisz. No to sprawdźmy, to siadamy do środka. Wóz już jest gotowy, wymyty, idziemy jeździć. Pytanie do Ciebie, żeby było o czym gadać, no to czy podczas całego procesu budowy tego auta, strojenia, żeby dojść do tej mocy, napotkałeś jakieś problemy ze strony skrzyni? Wiesz co, generalnie ja jakoś specjalnie problemów nie miałem z tą skrzynią, bo ja jakby zaczynałem w teamie chłopaków, jak budowaliśmy ten sterownik. O, to byłeś, że tak powiem, współautorem? Troszkę tak. Wszystko stworzyliśmy u mnie na warsztacie, zrobiliśmy sobie stanowisko, gdzie uruchomiliśmy tą skrzynię najpierw na stole z elektrycznego silnika, który napędzał tą skrzynię. No i tam zaczęła się tak naprawdę cała zabawa, bo chłopaki mieli wstępnie już coś tam przygotowane. Czyli nie jesteś klientem z ulicy, który Nie. dowiedział się o nich i sobie wziął ten sterownik? Nie, w żadnym wypadku. To było bardziej takie porozumienie moje z chłopakami, że pomogę, ile będę potrafił, ile będę mógł, a wiedzę mechaniczną myślę, że mam dosyć sporą na ten temat. No i zbudujemy po prostu ten sterownik. Ja po prostu sobie wezmę jedną sztukę, będę sobie jeździł, będę gdzieś tam służył im pomocą w formie takiej, że będę sprawdzał jakieś tam softy, które będą nowe tworzyć, będziemy razem gdzieś tam wynajdywać jakieś feature'y dodatkowe i tak dalej. No i tak się to zaczęło. W jakim teraz jedziesz trybie? Całkowicie automatyczny? Wiesz co, ja mam tutaj automat wyłączony w softie z uwagi na to, że byliśmy na hamowni, nie chciałem, żeby nam tam, wiesz, kolidował w jakikolwiek sposób, więc jest po prostu no wyłączony tylko i wyłącznie manual. No jak widzisz, skrzynia zmienia biegi lepiej niż seria, bo mam akurat porównanie, mam taką skrzynię w seryjnym wozie. No i to nie są skrzynie, które kulturalnie potrafią zmieniać biegi, czy tam łagodnie, to są bardziej skrzynie stworzone do motorsportu, prawda? To w ogóle miałem okazję być świadkiem, jak wóz jeżdża z lawety, a no, gdyby tam było coś nie tak ze skrzynią, no to No nie było dałoby trudne. się wjechać, tak. Jakby była długa i kręta droga do momentu, żeby to tak jeździło, ale no to wiadomo, wszystko rodzi się w trakcie. I zarówno pomysły, które gdzieś tam powstawały, jedne były lepsze, drugie gorsze, z wielu zrezygnowaliśmy. No i że tak powiem, chłopaki gdzieś tam powiedzmy od 1,5 roku już sami tam sobie walczą, no bo jakby tu już kwestie mechaniczne zamknęliśmy i zostało im tak naprawdę tylko udoskonalanie samego softu w skrzyni biegów, no to jakby nie jest to moja brocha, ja się na tym za bardzo nie znam.
jak dawno masz automat tutaj ze sterownikiem Wiesz co, HPG? nie chciałbym cię skłamać, ale chyba to już 3. sezon teraz będzie. Aha. Było, wiesz co, było fuck-upów sporo na początku, ale jakby wiedzieliśmy, że no, żeby coś stworzyć, to trzeba coś zepsuć i Aha. poukręcaliśmy troszkę płosiek i tak dalej, ale no to jakby wiesz co, no wszyscy wiedzieli, Że to może nastąpić. Tak, dokładnie, tym bardziej, że wiesz, no auto też skrzynię miało założoną jak miało już 750 koni, więc no nie było to zwykłym cywilnym samochodem, gdzie można było robić wszystko i A ona nic była- się tam nie stanie, prawda? Ona była od razu z 2JZ-em, czy załapałaś jeszcze na jakiś poprzedni inny silnik? Nie, wiesz co, generalnie ta buda, to auto, ja to kupiłem jako seryjna 330. No i było po prostu zwykłą 3-litrową benzyną w dobrym wyposażeniu, w aeropakiecie i tak dalej. Zadbaną sztuką tam z przebiegiem 200 parę tysięcy, 10 lat temu bodajże to było. I tak naprawdę pomysł budowy czegokolwiek mocnego narodził się po około 1,5 roku posiadania tego auta. Pomysłem na początek był kompresor, No, ale no to- szybko z tego wyrosłem i zacząłem się bawić, że tak powiem, już w rozbiórkę tego silnika. Ale próbowałeś w ogóle z kompresorem? Czy nawet nie doszło? Nie doszło do tego. Okej. To było pierwsze, to był M54 B30 tutaj, to było pierwsze M54 Turbo w Polsce, które powstało. O, Bo wszyscy twierdzili, jak ja to auto budowałem, że aluminiowych bloków nie da się turbić, a tym bardziej podwójnego Vanosa. Dzisiaj wszystko da się turbić, co ma tylko po prostu tłoki i cylindry. no tak. No i co, i zbudowałem pierwszy ten silnik. Pamiętam, wtedy też było dosyć mocno innowacyjne, bo ożeniłem go z tłokami z N54, czyli z poczciwego i znanego wszystkich 335i. No i jeździł ten silnik bardzo fajnie. To rozumiem było w manualu. Tak, to było w manualu, tam był 6-biegowy manual. Wiesz, to było w takich latach, gdzie ciężko było cokolwiek kupić u nas w kraju. I tak naprawdę No właśnie, tylko jak i dawno wyłącznie- temu to było? No 10 lat temu gdzieś, wiesz. 10 lat temu. Tak naprawdę tylko Chińczyki jakieś tam, wiesz, Westgate'y, blow-offy, turbiny i tak dalej. A reszta to manufaktura, prawda? To auto u Ciebie ma dożywocie. Tak, ono ma do mnie głównie dożywocie, dlatego jakby droga jego budowy jest tak bardzo zawiła, skomplikowana i ciągle coś się dzieje. I to nie jest tak, że mi jest ciągle mało, tylko po prostu wiesz, ja bardzo lubię robić to, co robię i Ale czasem zastanawiam się, czy nie mam większej frajdy z budowy niż z jeżdżenia tym co samochodem. nie? To jest fajne, że wiesz, są osoby, które po prostu mają gruby portfel, stwierdziły, że zrobią sobie 1000 koni, kupują auto, nagrywają, że robią 1000 koni i proszę bardzo, nie ma w tym za bardzo czegoś jakiegoś, nie wiem, ciekawego, a u Ciebie to, że projekt trwa 10 lat, pierw był inny silnik, były jakieś meandry tego, to jest ciekawe. Tak. Generalnie M54 został chyba 3 razy przebudowane przeze mnie. A wysadziłeś któryś silnik? Nie wysadziłem żadnego. Przebudowy właśnie polegały bardziej na tym, że wiesz, no generalnie jak się ugrząznęło w tym temacie turbosilników, uturbiania takich jednostek, no to złożyłeś, jeździłeś i wyrodziły się kolejne pomysły na jakieś poprawki, może zrobić by coś inaczej, może spróbować tak, może inaczej. No i generalnie skończyło się tak, że mój trzeci silnik, który miał kutą korbę i przerobione tłoki z N54, miał griddle plate, był skręcony na szpilkach 12 z dołu, z góry, pojechał do Szwecji. Włożyłem ten silnik chłopakowi, wystroili go na 600 koni w Szwecji. 4 lata bodajże go... No, miał bardzo ciężko u nich, bo łamał wózki, płośki i tak dalej. I z tego co wiem, dalej jeździ, więc... No dobra, a co się stało, że doszedłeś do takiej decyzji, w której stwierdziłeś, że Ci to nie wystarcza, albo że nie chcesz tego bardziej rozwijać? Przeszedłeś na japońską stronę. Tak, wiesz co, generalnie gdzieś tam za dzieciaka zawsze się marzyło mieć tą Suprę. No ale z uwagi na to, że ja jestem, że tak powiem, BM-iarzem, bo mam warsztat, gdzie serwisujemy BM-ki i robimy z nimi dosłownie wszystko, no to ciężko mi było się pogodzić z tym, że musiałbym po prostu jeździć Japończykiem, tak? A, rozumiem. Więc stwierdziłem, że zrobię fajne wesele i ożenię po prostu Niemca z Japońcem. Zajebisty I pomysł. zrobimy taką po prostu inną hybrydę. Temat nie był, że tak powiem, już pierwszyzną, bo gdzieś już takie auta jeździły wcześniej. Oczywiście też niczego się nie można było dowiedzieć co, jak, gdzie i z czym. Nie A było. pomysł tak naprawdę kupienia i włożenia 2JZ polegał na tym, że wstałem w niedzielę rano, jadłem śniadanie, piłem kawkę i stwierdziłem, kurczę, no sprzedałbym może ten silnik, bo nie mam jakby możliwości dalszego go rozwoju, wiesz, doszedłem do takiego etapu, że A jaka to była moc? wiesz co, nie mierzyłem tego auta nigdy na hamowni, ale było docelowo dmuchane 1,5 bara w to M54 z markowej turbiny Turbonetica, Okej. więc myślę, że tam okolice 500 koni było, może delikatnie więcej. Chyba więcej, jak z półtorej Mogło być więcej. bara.
którego auto stało u mnie na warsztacie i on chciał bardzo mieć turbo i mieliśmy przygotować mu ten silnik turbo i zapytać, czy po prostu nie chce mojego słupka. Jak to usłyszał, no to w euforii powiedział, oczywiście wkładaj. No i tak po prostu, wiesz, gdzieś tam odezwałem się. Nie żałujesz tej decyzji? Nie żałuję tej decyzji, absolutnie, bo nauczyłem się na M54, na czym polega turbienie auta. No i wjechał później JZ. Długo go wkładałem, bo gdzieś zajęło mi to około 5 miesięcy. To był oryginalny JZ z turbo? Tak, czy... to był oryginalny GTE VVTi, 3-litrówka. Wkładałem to dosyć długo z uwagi na to, że się po prostu totalnie z tym nie spieszyłem. Zacząłem sobie bodajże chyba jakoś w październiku i cel był po prostu, żeby na wiosnę wyjechać. Udało się. I się udało i w międzyczasie w ogóle jeszcze się udało wyjechać na oryginalnym Pandemie, bo nie dość, że włożyłem JZ, to w tym samym czasie poszerzyłem auto, tak. A jaka była skrzynia na tamtym etapie? Tam był manual 6-biegowy z M-ki, S54. Okay. Fajnie to sobie radziło, powiem Ci. Miałem dwutarcz wtedy spięty z tym JZ-em. To był seryjny motor, gdzie po prostu przeszedł taki totalny przegląd. Wymieniliśmy mu panewki, skręciliśmy wał na szpilkach, wymieniliśmy wszystkie pompy oleju, wody i tak dalej, uszczelnienie pełne zrobiliśmy i włożyliśmy mu od razu na dzień dobry wałki Briana Carrowera 264, no bo na seryjnym wałku JZ bardzo ciśnie górą. I wjechał na to Borg-Warner S300SX i powiem Ci, że bardzo fajnie i przyjemnie to jeździło. Jaka moc? Niehamowane, ale docelowo tam nie dmuchaliśmy jakoś chyba specjalnie dużo, bo chyba 1.3 czy 1.4 bar, ale no z takiej wielkiej sprężarki, więc no myślę, że też było w granicach 500 koni. I w takim setupie auto, nie wiem, zrobiło może z 10 000 kilometrów, z czego pojechaliśmy na takiego tripa do Chorwacji. I zrobiłem ten samochód 3700 km. Największe upały w lipcu, wtedy kiedy w Chorwacji było tak groźnie i po Chorwacji no właśnie, no tak. Piekielne upały, ja w aucie nie miałem klimatyzacji. Pojechaliśmy taką fajną ekipą sobie. Czyli, no zajdę trochę może na moment z tej historii. Jakie jest przeznaczenie tego auta? To jest Twoje daily? Wiesz co, ja to auto użytkuję po prostu tak, jak mi się chce. Czyli jak mam ochotę sobie nim pojechać do Bydgoszczy na zlot, to wsiadam, jadę na zlot. Mam ochotę pojechać, pościgać się, to się jadę pościgać. Mam ochotę sobie wyprowadzić, tylko i umyć i zdetalingować, to sobie po prostu myję. Startujesz w jakichś zawodach? Wiesz co, w tym roku bardzo bym chciał, bo odwlekam to już od 3 lat. Gdzieś tam za każdym razem coś nie pasuje, żeby wystartować. Więc myślę, że uda się w tym roku w kwietniu na pierwszą rundę Grand Prix Polski wyjechać. Nie, jakby wiesz co, nie liczę, że coś tam powalczymy i zajmiemy jakieś nie wiadomo jakie miejsce, bo bardziej chodzi o to, żeby zobaczyć jak to jest, gdzieś może podłapać tego bakcyla, tak? No, będziesz miał nie lada wyzwanie przenieść taki moment, taką moc tylko tylną osią. To na pewno, jakby z uwagi na skrzynię biegów tego się nie boję, absolutnie. Bardziej no problemy są z napędem, bo już nawet po hamowni słyszę, że półośka jedna już zaczęła gdzieś tam delikatnie sobie chrząkać. Jak to jest z momentem, który ta skrzynia teraz może przenieść? Rozumiem, że ten sterownik trochę w tym pomaga, żeby zwiększyć możliwości takiej skrzyni. Tak, bo zawsze jest tak, że producent, który produkuje, powiedzmy, nie wiem, sterownik do skrzyni biegów czy silnika, no to stawia jakiś taki, powiedzmy, margines, że sterownik nigdy nie działa na 100%, ani skrzynia biegów, powiedzmy. I wkładając tutaj tuningowy sterownik takiego standalone'a, no mamy możliwość dopiąć na przykład sprzęgła na 100%, podnieść ciśnienie na maksymalną wartość i tak dalej, czego w seryjnym sterowniku nie jesteś w stanie zrobić, prawda? Tak samo możemy sobie zarządzać tymi wszystkimi wartościami w tym momencie, kiedy potrzebujemy, prawda? Także no, skrzynia przeniosła na hamowni ponad 1000 N i ponad 1000 koni i zrobiła to tak naprawdę bez większego problemu, nie? Wjeżdżamy na dwupasmówkę. Troszeczkę damy, że zobaczymy. Ładnie. No nie mamy tu miejsca na to, żeby zrobić jakiś pomiar 100-200. Dokładnie. Myślę, że pomiary będziemy robić gdzieś tam bardziej na lotnisku, bo z uwagi na obecne mandaty i inne tego typu sprawy, to trzeba się naprawdę pilnować. A mamy też zimę i to... Tak, jest ślisko, czuć, że auto po prostu, wiesz, nie jedzie, a tu mu dałem 50% gazu tak naprawdę. Będziemy tu pewnie zawracać. Tak. Jak będziesz jechał z powrotem, to weź może pokaż, jak skrzynia bije kolejne biegi, redukcje. Dobrze, no generalnie cały czas sobie rzucam tymi biegami, więc jak rozmawiamy... Myślę, że ja sobie to jeszcze nagram ze swojej perspektywy. Pewnie, to możesz sobie gdzieś tam... Miałem Cię pytać o kontrolę trakcji. Widzisz, jest bardzo przyjemnie. Aha. Ta redukcja nie
szarpią. Aha. Możesz nawet z gazem większym. No właśnie, redukcję z gazu. Aha. Super. Nie no, aksamitnie lata. O, jest naprawdę bardzo fajnie, także... Myślę, że w zakręcie jakby miało być coś nie tak, a było dosyć wilgotno, Tak, to byłby poślizg. Dokładnie, zaraz by się coś skasztaniło. No dobra, to jeszcze jedno pytanie. A jak z kontrolą trakcji? Masz tu jakieś... Wiesz co, tak, mam tutaj taki sterownik polskiej produkcji. Race TCS się nazywa. Co prawda teraz ta kontrola jest wyłączona, bo też nie chcieliśmy, żeby gdzieś jakieś drobne korekty wchodziły nam na hamowni czy coś. No i generalnie sterownik działa bardzo fajnie, bo się go wpina pomiędzy wtryskiwacze a EMU i on obcina sobie po prostu, wycina zdarzenia na wtryskiwaczach, żeby po prostu zdławić troszkę silnik, a czyta sobie cały czas prędkość obrotową przednich, tylnych kół, porównuje, jeśli widzi, że jest duża różnica, no to zabiera Ci odpowiednią ilość mocy, żeby tą trakcję jednak mieć, tak? To wszystko oczywiście jest do ustawienia i no też trzeba to samemu, że tak powiem, robić i sprawdzać, no bo wszystko zależy od tego, jakie masz opony, jak one dobrze kleją i tak dalej, ile masz mocy, ile masz momentu na wejściu. To coś takiego jak konfiguracja skrzyni, bo Bartek mi mówił, że klient może sobie samemu skonfigurować to. Tak, dokładnie, tu jakby masz pełną dowolność. Możesz sobie zrobić tak, że wiesz, że skrzynia będzie zmieniać biegi bardziej jak 8 HP, czyli na takim delikatnym poślizgu. Możesz sobie zrobić, że ona będzie twardo wbijać biegi, tak jak masz w seryjnym z silnika, a możesz sobie gdzieś to wypośrodkować, żeby było dobrze dla Ciebie, tak? Więc no właśnie, masz pełną dowolność. Wspomniałaś o 8 HP. Myślę, że to jest dobry moment, który można byłoby powiedzieć, jak to jest z tymi jakimiś plotkami na temat tego, że ten sterownik nie działa i do której skrzyni, który sterownik jest na razie lepszym wyborem. Znaczy ja Ci powiem tak, że generalnie ja na 8 nie pracowałem przy 8 HP tym sterownikiem, ale mój kolega ma ten sterownik włożony do swojego auta w ostatniej konfiguracji w closed loopie i powiem Ci, że działa to naprawdę bardzo dobrze, także wydaje mi się, że... Mówisz o sterowniku HTG? Tak, mówię cały czas o GCU. Wydaje mi się, że problemem nie jest sam sterownik w sobie, tylko bardziej ludzka niedokładność w podłączeniu czy konfiguracji tego sterownika, tak? Bo wiem z różnych źródeł, że większość aut, które gdzieś tam się psuły, czy coś się z nimi działo, to różne były dziwne sytuacje i... Czyli była jeszcze jakaś druga strona medalu. Zawsze medal ma dwie strony. Jakby nie mówię tutaj, że wiesz, że sterownik jest super, hiper idealny i z petardą i tak dalej, bo takich sterowników standardowo na rynku nie ma. Nawet EcoMaster, który jest naprawdę bardzo dobrym sterownikiem w porównaniu na przykład do Cyvexa, jest też mocno ograniczony. O to Ci chciałem właśnie za moment zapytać, czy przy tak grubym projekcie EcoMaster jest wystarczającym produktem, czy... Wiesz co, jest bardzo dobrym sterownikiem i naprawdę z uwagi na cenę do tego, co sobą prezentuje, to nie ma lepszego sprzętu. Jakby wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia i tak naprawdę w tym momencie przy tej konfiguracji auta i tej skrzyni biegów, no fajnie by było mieć taki sterownik, który będzie mógł sobie, że tak powiem kolokwialnie, porozmawiać ze skrzynią biegów, czyli się z nią dogadać, czyli powiedzmy zmieniając biegi, na przykład skrzynia da mu informację, utnij 100 Nm momentu, on wtedy to zrobi, prawda? Przymknij przepustnicę, on to wykona. Czyli teraz tej możliwości teraz nie mamy. Wszystko jest markowane jakimiś takimi, wiesz, zabiegami typu przełączanie map pedału gazu na powiedzmy 2,3 milisekundy, na 2,3 sekundy. Da się to zrobić, ale jest to o tyle problematyczne i na tyle kłopotliwe, że nie jest to jakby przewidywalne, czyli na przykład skrzynia przy 3000 potrzebuje, żebyś ten pedał gazu zamknął na 0,3 sekundy, a na przykład przy 5000 żebyś ten pedał zamknął na 0,1 sekundy delikatnie albo wcale. I tu już tej możliwości nie mamy. My sobie możemy jakby na stałe ustawić tą wartość, prawda? Tak samo cięcie zapłonu. Też nie mamy takiej możliwości, żeby wycinać ilość stopni, na przykład zapłonowych 10, 15, 20, tylko możemy ustawić sobie stałą wartość, tak? Jest jakaś alternatywa? Mówiłeś o Cyvexie. Tak, generalnie Cyvex jest takim sterownikiem, który ma w sobie wszystkie te opcje sterowania, znaczy porozumienia się ze skrzynią biegów. Jest to bardzo mocno rozwinięte, także myślę, że jeśli miałbym zmieniać sterownik, z jakiego kraju? Kurczę, wiesz co, wydaje mi się, że to chyba jest angielski sterownik. Nie chciałbym tu babola strzelić, ale z tego co kojarzę, to chyba właśnie to może inaczej. Jaka jest cena za EcoMastera, jaka jest cena za Cyvexa? Kurczę, wiesz co, Cyvex chyba kosztuje od 15 do 20 tysięcy, EcoMaster Black to jest chyba niecałe 5, więc różnica w cenie jest spora. Wiadomo, do tego dochodzą jakieś tam rabaty, więc powiedzmy, że Cyvexa by się udało kupić
co, my generalnie mieliśmy z Kamilem od dłuższego czasu takie troszkę rozkminy na temat głowic w 2JZ, tak? I wyższością głowicy GTE bez VVTi-a nad tą z VVTi-em. Jakby ja mam głowicę po portingu robioną u dziaków. Głowica jest, jak wiesz, no, ma powiększone te kanały i tak dalej. Ale wydaje nam się, i to sprawdzimy właśnie, po to jest też ten zabieg, czy faktycznie głowica z Supry, która była montowana do Supry bez VVTi-a, nie jest przypadkiem lepsza. Tu chodzi głównie o górny zakres obrotów, bo jakby VVTi daje nam tą możliwość, że podniesie Ci moment obrotowy z dołu, delikatnie wcześniej wyspuluje turbosprężarkę, ale tak naprawdę przypcha się górą ta czapka i ten zabieg, który będziemy wykonywać, czyli druga głowica, którą już tak naprawdę mam, w tym tygodniu będę ją odbierał, plus cały pakiet do niej, czyli wałki, sprężyny, talerzyki, zawory większe, kółka regulowane i tak dalej, z firmy, którą mam obecnie u siebie, czyli GSC Power Division. Co prawda tam mamy delikatnie wyższy stage tych wałków, czy da zamierzone jakby, wiesz, rezultaty, ale wydaje nam się, że spokojnie 1100, może 1000 pod 1200 koni można by się było zbliżyć, tak? Zależy na dole, jak coś tam stracisz, to trudno, tak? Wiesz co, z uwagi na tą skrzynię biegów dół jest totalnie niepotrzebny, bo sam widziałeś, że ona jak zmienia biegi, to nie wypadamy w ogóle z doładowania, więc tak jak doładowanie sobie ustawimy, nie wiem, powiedzmy 2 bary, to jak będziesz klepał te biegi, powiedzmy przy odcince, to on zawsze będzie trzymał te 2 bary i zawsze, wiesz, te obroty Ci będą schodzić do takich wartości, że cały czas masz pełne doładowanie, więc tak naprawdę turbo musi raz tylko wstać, prawda? A i tak będziemy je ograniczać kontrolą trakcji, no bo nie złapiemy jej, tak? Więc no, myślę, że jest to sensowne rozwiązanie z uwagi na to, że to auto, no ja lubię po prostu kręcić motor gdzieś tam po wyższych obrotach i nie zależy mi totalnie, żeby to auto jechało mocno z dołu, bo mocno z dołu to fajnie jak sobie diesle jeżdżą, prawda? Na jakimś turbo, a nie jodzet, który jest po prostu wykręcony na ponad 1000 koni. No o ile mnie oko nie myli, to u Ciebie na ladzie już leżą te części. Tak, zaraz Ci je pokażę, bo wszystko przyszło w zeszłym tygodniu ze Stanów. Problem jest taki, że u nas w Polsce, z tego co kojarzę, nie da się tych części kupić. Jest to firma taka bardzo mało znana, bo u nas się głównie jeździ na Brianie Crauerze, Kelfordzie. Czasem może ktoś tam HKS-a jakiegoś włoży. No wspominałeś o tym Tak, a ta firma to jest taki, no takie w sumie coś nieznane i dla Kamila to też to było takie troszkę, wiesz, zagadkowe, czy faktycznie będzie dobrze, ale sam stwierdził, że wałki to jest po prostu petarda, tak? Że są bardzo przewidywalne i ustawienie ich to jest tak naprawdę nie trzeba nawet ich za dużo korygować, żeby dały to, czego się oczekuje. Odkrywanie nowego. No Kamil był zajarany, bo no to był jego rekord życiowy. Tak, to był jego rekord życiowy i warto tutaj powiedzieć, że to jest dalej 3-litrówka, to nie jest żaden stroker, tylko 3 litry i jakby ja złamałem swoje jakieś tam strachy i Kamil złamał swoje strachy, bo zakręciliśmy go do 8500, gdzie mamy tak naprawdę jeszcze 1000 obrotów za nadrzu, bo cały zestaw jest, tak myślę, że na 9500 gotowy, znaczy myślę, no producent zapewnia, że 9,5-10 tysięcy można spokojnie na tym zestawie kręcić. Tylko sam widziałeś, że po prostu motor już tak po prostu brzmi i są takie efekty dźwiękowe, że po prostu jest troszkę strach. Znaczy strach bardziej tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, niż tego, co by się mogło stać, bo stać to myślę, że się nic złego nie stanie. Tylko no jakby już też po wykresie było widać, że nie ma sensu tego motoru wyżej kręcić, bo moc zaczęła nam się górą wypłaszczać i tutaj w sumie mogliśmy jeszcze pobawić się kółkiem wydechowym, delikatnie coś pokręcić, ale wydaje mi się, że ograniczyła nas głównie przepustowość układu dolotowego, który wynosił mnie 90 mm, a spokojnie mógłby mieć tą 100 czy tam nawet 110, prawda? I wtedy mielibyśmy jeszcze troszkę zapasu i myślę, że moglibyśmy to z 1100 złamać. No i ta sprężynka, tak? No, sprężynka na Westgate, aczkolwiek na ostatnim pomiarze, jak zrobiliśmy, dopchnęliśmy ją górą od 7000, no to zaczęło się ta moc podnosić i to doładowanie trzymała ta sprężarka. Tylko Kamil chciał mocniejsze średnicy rur, tak? Tak, Kamil chciał, znaczy sprężyny i tak zmienimy w Westgate, tak, żeby było bardziej stabilnie, ale jakby nie to nas ograniczyło, prawda? Dobra Adamie, to bardzo Ci dziękuję za wspólną przejażdżkę. Jeszcze zajedziemy do Ciebie na garaż, pokażemy te części, co? Dokładnie tak. Super. Czas nagrać zakończenie tego odcinka i będzie to poniekąd trochę zapowiedź być może kolejnych. Tak, śmialiśmy, że to będzie stage drugi, czyli stage pierwszy jest na 1000 koni, a stage drugi jest na 1000+. Także sam widzisz, przyszły wałeczki GSTK, to jest model R2. Tutaj mamy sprężynki, talerzyki. Sprężyny są na 9500 odcinka, talerzyki są tytanowe. Mamy prowadniczki sące i wydechowe.
zapinki do zaworów, śruby do kółek regulowanych z Briana Crowera, one są wzmacniane, uszczelniacze pod zawory. Czyli stricte, jeżeli chodzi o sam silnik, nic nie zmieniasz, mówisz tylko o głowicy cały czas. Tak, i tu mamy zawory ssące i wydechowe o milimetr większe, nie? Wow. Mahoniowe, nie, karton. Nie. Nie, tu już nie będzie mahoniowe. Co by się Kamil więcej nie śmiał. Super. No i kółeczka, tak? Jeszcze też z Briana, niestety nie było GST, nie robi kółeczek, więc mamy oryginały z Briana Crowera. Fajnie. Kiedy się za to zabierasz? Wiesz co, czekam w sumie za głupicą, którą jak odbiorę, muszę dać ją do szlifierni, żeby wyciągali prowadnice zaworowe, porozwiercali mi kanały na większe zawory. No i będziemy to powoli składać, nie? To jakby wiesz. Myślisz, że to jest na przełomie miesiąca? Myślę, że około miesiąca, półtorej już powinno być wszystko poskładane też. Jak będzie auto rozebrane, to Marian obiecał, że zrobi heat shielda na kolektor wydechowy, downpipe, wszystkie rurki i tak dalej. Fajnie. Więc jakby też, no jest kilka rzeczy, jakie jeszcze będzie do poprawki. Zrobimy ten większy dolot, założymy większą przepustnicę, przespawamy flanszę na kolektorze ssącym. No, także jest co robić. Troszkę. Fajnie. No dobrze. Czyli to nie koniec tej historii. Tymczasem kończymy ten odcinek. Adamie, bardzo Ci dziękuję. Ja Tobie również bardzo dziękuję. Miło było Cię poznać. Pozdrawiamy widzów i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej. Gazu dodamy, bo co? No ja ją odpaliłem, zgasiłem i minutę nagrałem filmik do Ciebie. Jaki numer. No kurwa, to ma jakieś dyferzenki, nie? Tak, wszystko jest. A nawet przednie wahacze. I nowe płosie z ASO są. Tylko win się nie zgadza. Też mam nowe, białej. Już mam dość kupy zmieniania tego i tak, no kupiłem gdzie nowej. Problem z nim. Wygląda jakby była napędzana. No tak, Elektrycznie sterowana to jest. wygląda to tak jak... Ona sama staje, no nie? Jakimś elektromagnesem. No dobra. Nie zawiodłem. To co, z minutę po zgaszeniu silnika.